Cześć, na początku listopada 2017 roku każdy z nas obudził się w kraju, w którym medyczna marihuana jest wreszcie legalna, a pacjenci z niej korzystający nie są już przestępcami i nie ryzykują karą więzienia od 3 do 5 lat. Tylko pytanie jest takie, czy zyskali oni coś więcej? Czy medyczna marihuana będzie łatwo dostępna i jaka będzie jej cena? Marihuana to jest absolutnie cudowny, naturalny lek. Chciałbym, aby ten film był w pozytywnym tonie, gdyż teoretycznie wydarzyło się coś, na co czekało wielu pacjentów w Polsce. O medyczną marihuanę od wielu lat walczyło wiele osób, m.in. Dorota Gudaniec, Piotr Liloj-Marzec, Tomasz Kalita, dr Marek Bachański, aktywiści wolnych konopi czy wiele innych osób. I tutaj historie bardzo często były powiązane z walką o zdrowie i życie ludzkie. Sukcesem, który należy docenić, jest to, że decydenci wreszcie zrozumieli, że medyczna marihuana jest społecznie pożądana i oczekiwana przez wielu pacjentów. Tym samym Polska na początku listopada dołączyła do szerokiego grona państw kultury zachodniej, które na nowo uznają właściwości lecznicze konopi. Dlaczego na nowo? No ponieważ marihuana była stosowana już od wielu lat i tak naprawdę wychodzimy teraz z kilkudziesięcioletniego średniowiecza spowodowanego walką z narkotykami. Myślę, że największym sukcesem tej ustawy jest to, że marihuana wreszcie w systemie prawnym została uznana za pełnoprawny lek i otwiera to i ułatwia drogę do dalszego zajmowania się tym tematem przez naukowców, a także zdejmuje piętno przestępcy z chorych używających jej do celów medycznych, gdzie jest ona dla nich często ostatnią deską ratunku. I tutaj myślę, że w dłuższej perspektywie wprowadzenie legalnej medycznej marihuany w Polsce przyczyni się do zmiany świadomości społecznej na ten temat, bo nie ma co ukrywać, że to prawo bardzo często kształtuje postawy obywateli oraz to, co oni myślą na ten temat. A wprowadzenie legalnej medycznej marihuany na pewno spowoduje, że dużo trudniej będzie stygmatyzować pacjentów jej używających i kwestionować jej właściwości lecznicze. Szacuje się, że potencjalnie z medycznej marihuany mogłoby w Polsce korzystać nawet 300 000 chorych. 300 000 chorych cierpiących m.in. na padaczkę, stwardnienie rozsiane, Parkinsona, astmę, jaskrę czy do łagodzenia objawów choroby nowotworowej. Jest to olbrzymia liczba osób, która mogłaby odnieść korzyści ze stosowania medycznej marihuany. I od teraz każdy lekarz w Polsce ma możliwość przepisania recepty, dzięki której pacjent będzie mógł wykupić w aptece odpowiednie leki. Będą to leki recepturowe, czyli farmaceuta na podstawie stężenia dawkowania wypisanych przez lekarzy będzie mógł przygotować z suszu odpowiednie preparaty dla pacjenta. Na ten moment sprawą otwartą jest to, czy polscy lekarze staną na wysokości zadania, czy będą służyć pacjentom, czy może będą ich zbywać, tłumacząc się chociażby klauzulą sumienia. Nawet jeżeli pacjentowi uda się zdobyć receptę na legalną medyczną marihuanę, pozostaje jeszcze kwestia realizacji tej recepty w aptece, gdyż polskie apteki zgodnie z prawem mogą odmówić sporządzania tego rodzaju środków. Muszą wtedy one do inspekcji farmaceutycznej złożyć odpowiedni wniosek. I pytanie, czy będą korzystać z tego prawa? No i tutaj mam oczywiście nadzieję, że nie będzie nawet ani jednego takiego przypadku. Wszystko mogłoby być jednak znacznie lepiej przygotowane i były tutaj pomysły, aby każdy pacjent mógł uprawiać w domu krzaczki na własny użytek, co znacznie obniżyłoby koszty terapii. Ten pomysł został storpedowany i kompromisowym takim rozwiązaniem była produkcja marihuany do celów leczniczych przez podlegający Ministerstwu Rolnictwa Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich we współpracy z Narodowym Instytutem Leków. Ten pomysł także został odrzucony przez posłów. I tak naprawdę jesteśmy teraz w sytuacji, kiedy medyczna marihuana musi być sprowadzana z zagranicy, z państw takich jak Izrael, Kanada, Holandia czy Czechy. Zamiast wspierać polską gospodarkę i zbudować silny przemysł konopny, jesteśmy zmuszeni do korzystania z preparatów z importu, które są znacznie droższe, ten import jest czasochłonny, a także problematyczny. Uprawnienia do sprowadzenia surowca będą miały firmy, które uzyskają urzędową zgodę ministra zdrowia. Te firmy będą sprowadzały surowiec do hurtowni, z których to farmaceuci będą zamawiali go do swoich aptek. Problem jest tylko taki, że najpierw musi znaleźć się firma, która zgłosi chęć wprowadzenia swoich produktów na rynek Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, który na wydanie decyzji o dopuszczeniu do obrotu ma aż 270 dni. Co oznacza, że pierwsze leki recepturowe mogą pojawić się w polskich aptekach na początku sierpnia 2018 roku. Medyczna marihuana będzie dość droga. Eksperci szacują, że koszt 1 grama będzie między 50 a 60 zł.
W zależności od jednostki chorobowej różni się oczywiście dawkowanie, ale nie ma co ukrywać, że dla niektórych chorych koszt miesięcznej terapii będzie wynosił 2-3 tysiące złotych. Jest to bardzo zła informacja i bardzo mnie wkurza to, że bardzo łatwo moglibyśmy zapewnić polskim pacjentom dostęp do skutecznej i taniej terapii dzięki polskim uprawom. Jestem bardzo ciekawy, co myślicie o tej ustawie i czy to jest rewolucja, czy może mydlenie oczu. Czy jest szansa na nowelizację, na przykład na wprowadzenie polskich upraw i jak to według Was będzie wszystko wyglądało w praktyce? Dajcie znać w komentarzu. Będę także wdzięczny oczywiście za wszystkie łapki w górę, łapki w dół też, udostępnienia. Pomaga to po prostu dotrzeć do nowych osób z tymi informacjami. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom wspierającym mnie na Trip and Donate. Jesteście mega i tak naprawdę to dzięki Wam powstał ten film. No i słuchajcie, widzimy się wkrótce, trzymajcie się mocno, cześć!